Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ranking. Ranking, który podsumuje wszystkie dotychczasowe 6 odcinków z Project Eden's Garden, czyli cały prolog. Wbrew pozorom nie było aż tak ciężko, jak sądziłem, że będzie. Usiadłem i pomyślałem po prostu najbardziej logicznie, jak potrafiłem, kierując się przede wszystkim tym, ile postać pokazała, ale też trochę było mojej osobistej sympatii w tym wszystkim. No i ranking powstał. Od razu mówię, że w rankingu nie pojawi się Tozu oraz Mara. O tych dwóch postaciach powiedziałem chyba wszystko, co mogłem, bo one się pojawiły tak naprawdę w jednej scenie, więc Tozu tak na razie się wydaje być taki trochę zabawny jak na prowadzącego, ale też szalony, to jest ciekawe. A z kolei Mara wydaje się być bezwzględna i straszna, naprawdę przerażająco wygląda. Super design i super w ogóle ta scena startowa. No i w ogóle wychodzi na to, że Grace została 2 razy porażona prądem i raz postrzelona już w samym prologu. Pechowo. Mam nadzieję, że to oznacza, że długo z nami zostanie. Tak czy siak, przechodząc do meritum. Ranking 16 pozycji. Postaram się też powiedzieć przy okazji każdej osoby, czy dana wizja postaci przed projektem pasowała do tego, co zacząłem w projekcie, co mi ewentualnie nie pasowało. Ogólnie mimo wszystko postaram się zrobić to dosyć szybko, bo gardło jest w moje w opłakanym stanie, a myślę też, że taki zbity bardziej materiał to coś, do czego bym dążył przy tych rankingach, żeby nie gadać o tak zwanej dupie Maryni przez 2 godziny, tylko raczej tak zbicie i jasno strzelać, szczególnie do postaci, do których mam mniej do powiedzenia, żeby się nie rozgadać o niczym, prawda? Także jesteśmy w ogóle w menu głównym. Zaczynamy ranking od pozycji 16. Pozycja, która w ogóle bez żadnego oporu postawiłem na tę postać, bo wydaje mi się, że ona absolutnie zasługuje na ostatnie miejsce. Mark Berski, Ultimate Music Producer. No, powiem tak, krótko i na temat. Tej postaci tak naprawdę na dobrą sprawę nie było w ogóle. Co prawda jest on tu nawet na tej karcie, wybaczcie, opisywany jako quietest person in the room i że muzyka przemawia za niego i być może tej muzyki jeszcze nie dano mu tak naprawdę wyprodukować z siebie. No mam wrażenie, że w ogóle go nie było. Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jakąś scenę z nim przywołać. Wiem, że on tam był w pierwszej scenie zestawiony z Jetem bodajże i chyba Jet bardziej, więcej powiedział nam o Marku niż Mark o Marku, więc no mało go było. Potem jakieś tam parę zdań wystrzelonych podczas śledztwa i procesu. Raczej nic specjalnego, też nie zmienił niczego, także moim zdaniem po prostu 16 miejsce. Dla mnie duże rozczarowanie tak naprawdę, ale ja go jeszcze nie oceniam przez pryzmat progu. Prog to tak naprawdę bardzo mały punkt odniesienia i nie mówię, że to jest zła postać, po prostu kompletnie jeszcze nie ma na podstawie czego go oceniać. Nie było jakiejś sceny mocniejszej, nie było jakiegoś mocniejszego dialogu z nim. Nawet właśnie był niby ten dialog z nim, to bardziej z Jetem gadaliśmy. Także po prostu miejsce 16, moi drodzy. A zapowiadał się na takiego mojego ulubieńca. Bardzo mi się spodobała jego postać przed całością, bo bardzo się z nim utożsamiałem. Dalej, miejsce 15. Miejsce 15 to Indrid Grimwall, Ultimate Blacksmith, Ultimate Kowal. No i tutaj u Indrid po prostu przyznać muszę, że troszkę się przejechałem na oczekiwaniach. Spodziewałem się trochę innej postaci. W sensie taka postura bardzo mi się kojarzyła z zupełnie innym głosem i z zupełnie inną taką prezencją. Widzę zresztą jej zwierzę, to nie pamiętam, co to był, niedźwiedź, o ile dobrze pamiętam, albo coś takiego równie walecznego jak ślew. Mam to gdzieś zapisane na drugiej kartce, ale nie wiem, czy jest sens to szukać teraz. No też jakieś takie waleczne zwierzę. Ona dodatkowo też taka wydaje się być duża, silna, a jakoś tak mam wrażenie, że za dużo tej siły nie pokazała. Trochę pokazała tej takiej matczynności, no bo rzeczywiście przewidywaliśmy, że to może być taka matka grupowa i rzeczywiście nią była. Aczkolwiek jakoś tak mnie do siebie jeszcze nie przekonała. Na pewno bardzo mi ciężko się do niej przyzwyczaić przez głównie głos. Ja wiem, że to jest pierdoła, ale naprawdę ja wyobrażam sobie o dużo niższym głosie. Jakoś na trailerze w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz jak już jej posłuchałem w grze, to mam wrażenie, jakby zupełnie nie ona mówiła, kiedy ona mówi. No i to mnie jakoś tak wewnętrznie teraz zaczęła ruszać. No ale poza tym wydaje mi się, że jej postać tak bardzo mało ciekawych rzeczy pokazała. Na pewno było jej więcej niż Marka, ale tak jakoś dalej nie na tyle, żeby mnie jakoś mocno się przekonać. Zresztą ona może być taką bardzo pozytywną postacią, myślę, że nawet przesadnie pozytywną. Także
Na ten moment raczej bym za bardzo jej kredytu zaufania nie dawał. Nie przejechałem się aż tak bardzo na niej, ale na pewno Arthur głosowy, tak jak mówię. Teraz już jestem to pewien, że jakby miała trochę inną Arthurkę, to na pewno też bym inaczej na nią patrzył. Dalej, miejsce 14. Eloise Tollner, Ultimate Fencer, czyli fechmistrzyni. Ładnie ktoś mi podsunął tą nazwę po polsku. Słuchajcie, Eloise absolutnie tutaj padła na razie, bo to jest taka postać, która nawet jakby dostała trochę więcej czasu, to myślę, że by mało mogła pokazać. Postać cicha, ona potrzebuje konkretnych scen. Ona potrzebuje konkretnych, jakichś tam, wiecie, jakiegoś takiego ingerencji twórców, żeby jej postać mogła zaświecić. To nie jest postać, która w takim normalnej rozmowie czy czymś będzie oczarowywała. Ona na pewno oczarowuje mnie swoją delikatnością, swoją taką siłą, pomimo tego smutku, który z niej emanuje. Wydaje mi się, że to będzie bardzo przyjemna postać. Jednakże na razie pokazała dosyć niedużo i nie chciałbym jej dawać takiego kredytu zaufania tylko dlatego, że wydaje się być mi sympatyczna. Wydaje mi się, że świetnie bym się z nią dogadał osobiście, ale na razie daję ją tutaj, bo no chociażby prosty jest argument. Nad nią jest po prostu 13 dużo lepszych postaci na ten moment. Ale czuję, że Eloise... Mam szczerą nadzieję, że nie odpadnie w pierwszym rozdziale mimo wszystko, bo trochę byłoby mi szkoda, żeby odpadła tak mega szybko, bo ona potrzebuje jakichś scen, żeby troszkę się rozwinąć skrzydła. Chciałbym ją zobaczyć jakoś trochę zyskującą troszkę pewności siebie i żeby pokazała coś takiego od siebie, co by mogło nam pokazać prawdziwą Eloise, a nie taką formalnie wystraszoną kaczątką. Niech pokaże tego wewnętrznego łabędzia, którego ma też w swoim symbolu. No i myślę, że wtedy byłoby po prostu lepiej. Na pewno bym też z nią pospędzał trochę czasu, bo jestem ciekaw po prostu, co stoi za taką osobą. To jest osoba, która widać, że jest zniszczona w jakiś sposób. No zresztą w samej historii było, że w tej, co macie tutaj na karcie, że ona często była przez swoją tuszę obrażana i tak dalej. No, moim zdaniem po prostu trzeba było się bardziej w nią wsłuchać, bo ona sama w takiej naturalnej sytuacji na pewno nie będzie świeciła jako postać. No i tyle. Nie było też jej jakoś super dużo w samym prologu. Miejsce 13 zajmuje nie kto inny jak Jean de la Mer. Jean, tak, bo wcześniej źle go tłumaczyłem jako Jean. Jean to jest imię, które rzeczywiście istnieje również, tylko że to jest imię z to, co poczytałem sobie, bo ktoś mi zwrócił uwagę w komentarzach, to pomyślałem, kurde, kim jestem, żeby się wykłócać. Zobaczę, co o tym mówi internet. No i oczywiście Jean jest Jean albo Jean jako imię, ale to jest raczej imię damskie i to jest imię takie bardziej amerykańskie. A Jean to jest właśnie imię pochodzące z Francji i jest to imię męskie, czyli Jean de la Mer. Zresztą on tak się przedstawia, ja po prostu będąc pewnym, że tak się czyta Jean, to tak tłumaczyłem, nawet nie słuchałem jego przedstawienia pod tym kątem. No, ale to pomijając. Słuchajcie, widziałem, że dużo osób ma problem do tej postaci, u mnie przynajmniej w komentarzach, że taki jakiś że trochę kojarzy się z pewnym strażakiem z innego fangame'a. Ja akurat to strażaka lubiłem, więc dla mnie to nie jest jakieś takie bardzo negatywne skojarzenie. Aczkolwiek mi się aż tak bardzo nie kojarzy z nim, chociaż trochę na pewno ma ten vibe. No, słuchajcie, myślę, że to po prostu trochę już się ludziom mogły znudzić postacie tego typu. Takiego wielkiego, powiedzmy, ojca drużyny, tego, który zawsze motywuje, który zawsze stoi na pieczy tego, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszyscy sobie ufali, że to jest wielki kapitan, który nie pozwoli, żeby jego załoga cierpiała. No ja myślę, że taka osoba jest bardzo potrzebna w grupie, aczkolwiek też muszę przyznać, że on na razie mnie jakoś tak bardzo do siebie nie przekonał. Na pewno jest zaskoczenie z mojej strony takie, że nie spodziewałem się, że będzie aż taki spokojny. Byłem pewien, że będzie taki Kaito, taki pełen energii, tryskający, wrzeszczący, a to jest postać mięśniaka, która w ogóle nie wrzeszczy. On jest po cichutku, on ma ten swój doniosły, tubalny głos, ale nic poza tym. Także, co z tego będzie? No nie wiem, ale na razie taki bardzo neutralny mam do niego stosunek. Na pewno nie jest postacią, która mi się nie podoba, ale też na 100% jeszcze nie jest moim jakimś faworytem, ani postacią jakąś bardzo lubianą. Po prostu jest spoko. Jest spoko jak na ziomka. No i to były te 4 postacie, które w sumie od razu wrzuciłem na ranking. Jak budowałem dół rankingu, bo od dołu do góry leciałem, to od razu bez większego problemu. No i tutaj się zaczęły schody, kolejne pozycje. Tak bym powiedział, że do pozycji jakiejś około 8.
To są pozycje, które już trochę gorzej mi się wybierało, aczkolwiek też wiedziałem, że to między tą grupą postaci się dzieje. No i miejsce 12 na moim rankingu ma nie kto inny jak Diana Venetia, Ultimate Kosmetolożka. Wiecie, o co chodzi, wybaczcie za moją odmianę, po prostu nie jestem pewien. Kosmetolog? Pani kosmetolog? Coś w tym stylu. Tertiary Diana. Pozytywne zaskoczenie na pewno jest takie, że spodziewałem się dużo bardziej słodko pierdzącej postaci. Myślałem, że ona będzie hihi. I ona trochę jest taką postacią, aczkolwiek powiedziałbym, że jest dużo bardziej pewna siebie niż się spodziewałem. Myślałem, że ona będzie trochę bardziej taka wycofana, że będzie niby otwarta na ludzi, ale będzie bardzo łatwa do stłamszenia. Ona wydaje się być twarda, wydaje się bardzo szybko próbować załagodzić jakiekolwiek konflikty. Jak tam Wolfgang z Daemonem zaczęli się kłócić na sali procesowej, to ona dosyć szybko tam próbowała załagodzić ten spór. No i myślę, że ona w pewnym momencie te zaufanie, które buduje w grupie, wykorzysta, ale no to na razie jest tylko takie rdybanko. No i muszę powiedzieć, że ogólnie wrażenia są pozytywne. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić w tej postaci. Jest naprawdę bardzo przyjemna. Myślę, że to jest taka postać, która zawsze jest, przynajmniej jedna taka postać, która jest po prostu nie ma kompletnie punktu zaczepienia, o co można byłoby się przyczepić. Ale widzę w niej błysk, cień i niepokój, który gdzieś tam w głowie mi się układa. Jestem prawie pewien, praktycznie przekonany jestem, że ona gdzieś wybuchnie. Nie wiem, tak po prostu widzę to. Po tym, jak się zachowuje, ona też gdzieś tam powiedziała tekst o tej przyjaźni, że przyjaciel by to nie zrobił, coś takiego. To było a propos jednej non-stop debate i tak jakoś mi się rzuciło to w oczy, że nie można było zrobić czegoś takiego swojemu przyjacielowi, czy coś takiego. Ja jakoś tak nagle widzę ją w roli morderczyni Kaja i tak jakoś, bo ten Kaj się z nią trochę tam zaplątał na początek. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, ale no spoko ogólnie postać. Jak najbardziej A+. Dalej, a propos, nieszczęście chodzą parami. Także Kai, miejsce 11, Ultimate Influencer. Słuchajcie, Kai na razie jeszcze aż tak dużo nie pokazał. Widzę już na pewno zadatki nadrabiarza. Widzę, że bardzo próbuje plątać, ale jeszcze nie wiem, na ile go stać. To jest postać, wobec której mam spore oczekiwania, więc nie przepuszczę jakichś takich zwykłych pranków albo takiego dokuczania na poziomie krokliczego. Mam nadzieję, że zacznie mieszać. Ciężko ocenić taką postać, kiedy jeszcze na to mieszanie nie było czasu, ale jak się zaczną motywy, jak się zaczną przestępstwa, jak się zacznie wzajemny brak zaufania, to właśnie wtedy liczę, że jego postać będzie sprawiała, że ta gra będzie 200 razy ciekawsza. Na razie jednak daję mu bezpieczne 11 miejsce i liczę na dalszy rozwój, bo w prologu pokazał się według mnie od zadowalającej strony, żeby śmiało założyć, że ta postać ma ogromny potencjał, który prawdopodobnie zostanie wykorzystany. Aczkolwiek, no to też zależy, kto lubi, bo to jest na pewno też taki rodzaj postaci, która bardzo manipuluje emocjami i na przykład wiem, że są takie osoby na pewno, które bardzo to nie lubią. Mi to nie przeszkadza, znaczy nie mówię o sytuacji życiowej, mówię to jako cecha postaci, nie? Nie mówię, że ja lubię takie coś w swoim życiu, po prostu mi to nie przeszkadza jako cecha postaci. Ja z chęcią popatrzę, jak on będzie się tam płakał i będzie tam się rozklejał i będzie tam coś tam próbował manipulować, ale z drugiej strony to musi mieć jakieś fajne podłoże, nie chcę, żeby to była po prostu beczsa. I tyle. Dalej, miejsce 10. Takie zaskoczenie też na pewno. Może nie do końca pozytywne, Venona, czyli Ultimate Businessmanka, Businesswoman. No szczerze powiedziawszy, na pewno dalej bardzo ją lubię jako postać, ale zaskoczyłem sam siebie, że znalazła się tak nisko na rankingu. Wydaje mi się jednak, że pomimo tego, że miała sporo czasu, nie pokazała wcale nic aż takiego super nie wiadomo jakiego. Ponownie to może być, jak w przypadku żona, trochę przesyt postaci, bo to jest taki archetyp takiego trochę Byakuji, ale na ten moment nie powiedziałbym, żeby to była jakaś super fajna postać. Na pewno nie taka, jaką miałem wyobrażenia, to może zaznaczę. Nie mówię, że to jest zła postać, ale z moimi wyobrażeniami się nie styka. Brakuje jej wyrachowania moim zdaniem. Według mnie, co jest zaskakujące, powtarzam, jest strasznie dziecinna. Wydaje mi się, że to jest taka rozpieszczona trochę laska, która nie będzie miała skrupułów, oczywiście będzie tam dosyć chytra i inteligentna,
ale trochę inaczej się... Spodziewałem się, że ona będzie bardziej wyrachowana, że będzie podchodziła do wszystkiego z większą klasą. Na razie tej klasy nie widzę, ale oczywiście ponownie to jest tylko prolog, prawda? Ona nie musiała też tej klasy pokazywać, chociaż no, nie wydaje mi się, żeby to się miało zmienić, bo to no, nie zapowiada się po prostu na to i tyle. Także zobaczymy, co z Venoną. Na razie mimo wszystko dałem ją dosyć wysoko, bo dalej uważam, że jest spoko postacią. Na pewno lepszą od tych poprzednich, ale na razie jeszcze to nie jest to. Absolutnie. Miejsce 9. Duże pozytywne zaskoczenie z mojej strony. Desmond Hall, Ultimate Strzelec. No, Desmond, według mnie, pomimo to, że nad nim jest jeszcze dużo postaci męskich, wygrał oficjalnie nagrodę najbardziej spoko postaci męskiej, jaka jest, jeżeli chodzi o całokształt. On jest takim po prostu komfortowym elementem tej grupy, że aż jestem szczerze zaskoczony. On jest z jednej strony takim ziomkiem, z drugiej strony takim kimś od gaszenia pożarów grupowych. Naprawdę jest ogromne zaskoczenie, bo byłem pewien, że to będzie pierwsza ofiara, czy dalej to może być pierwsza ofiara albo morderca, ale mam wrażenie, że nawet jeśli tak by było, to jego postać ma po prostu dużo więcej do przedstawienia i dużo więcej do zaoferowania. Jest taki wszechstronny, jest z niego dobry ziomek do rany przyłóż. Nie wiem, czy macie to samo wrażenie, ale ja po prostu no czuję od niego taką aurę bezpieczeństwa. Czuję, że on ma bardzo dużo narysowanej tej swojej postaci wokół siebie. To nie jest taki pusty obrazek, który już gdzieś tam jest przygotowywany na to, żeby go odciąć jak każdy kolejny kupon, bo zaraz odpadnie, bo jest tam pierwszym mordercą czy ofiarą. No oczywiście on może nie być tym pierwszym mordercą czy ofiarą, no ale jakby tak było, no to mam wrażenie, że już teraz jego postać pokazała bardzo dużo. Nie liczę na niego jako na postać super fabularną, dlatego nie dziwię się, jeżeli na przykład by rzeczywiście odpadł i za dużo by więcej pokazał, ale mam wrażenie, że tyle fajnego ducha i charakteru pokazał, że po prostu no absolutnie nie można nie spojrzeć jako na postać złą. Naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się dużo bardziej pustej i bezwymiarowej postaci. Więc nice. Miejsce 8. Czyli wchodzimy już w tą górną 8. Cassidy Amber, Ultimate Pro Gamerka. No dosłownie tak jak myślałem, że będzie, chociaż szczerze powiedziawszy myślałem, że ona będzie tutaj, a ona będzie wyżej, a Grace będzie niżej. Zaskoczyłem się jednak pozytywnie, ale do Grace jeszcze przejdziemy. No według mnie dosłownie wszystko od tej postaci, czego się spodziewałem, zostało nam przekazane. Nawiązania nerdowskie są. Fajne, luźne teksty są. Troszkę głupot, ale też czasami coś mądrego do powiedzenia jest. Tytuł Ziemniaczary całej grupy jest. Proszę bardzo. Jeszcze taki jakiś dziwny motyw, który sprawia, że takie postaci mają więcej sensu, jest motyw tego plucia na burżuazję, czyli powiedzmy ewentualna zapowiedź konfliktu z Venoną. Naprawdę pełnoprawna i 100% ziemniaczara. Jestem dumny, bo naprawdę wyszła bardzo dobrze moim zdaniem. I absolutnie nie mam o co się do niej przyczepić. Nie stawiam jej wyżej, nie stawiam jej niżej. Według mnie to jest idealny środek rankingu, gdzie ona idealnie znajduje swoje miejsce. Cudowna jesteś, Cassidy, nie zmieniaj się. Naprawdę. Dodaję tego, czego potrzeba. Zawsze taka postać, przynajmniej na początek jest ważna, żeby było trochę luźniej. Nie wiem, czy przeżyje dużo Cassidy. Według mnie jest potencjalną ofiarą jakiegoś drugiego morderstwa, chociaż ja tam stawiałem w predykcjach swoich, chyba że ona dojdzie do 4. czy do 5. procesu. Ale no, ona dosłownie w 100% spełnia obraz swojej roli, jaki miałem w głowie przed rozpoczęciem. W 100%. Także wow. Dalej, miejsce 7. Delikatne zaskoczenie, ale dalej myślę, że solidna postać. Ulysses Wilhelm, Ultimate Historyk. Tutaj dużo osób powiedziało, że Ulysses wam się nie za bardzo spodobał, a ja w sumie czuję, że wyszedł bardzo naturalnie jako historyk. Znałem paru historyków, jest parę osób w komentarzach, którzy się interesują historią i mam wrażenie, że poznając Ulyssesa miałem bardzo podobny vibe do pisania z tymi osobami albo do rozmowy z tymi osobami IRL. Bardzo duży z niego jest historyk, bardzo czuć ten vibe takiego roztrzepania, takiego... Może trochę za mało ciekawostek wrzucał, może tego mi trochę brakowało, ale on też aż tak dużo się nie odzywał. Według mnie to jest bardzo fajna, solidna postać i dalej podtrzymuję swoje zdanie, że totalnie wygląda jak postać, która March Smile do 3. rozdziału dotrwa. Trochę myślałem, że będzie
inny. Najbardziej mnie zaskoczyło teraz wielu z was te spanie jego, to spanie, ale to pasuje do roztrzepania i w sumie nie jest mi to jakoś... Nie sprawiło to jakoś, że czuję się, że jego postać nie pasuje jakoś do obrazu, który miałem w głowie. Także naprawdę Ulysses... No, myślałem, że to będzie mój faworyt, ale ostatecznie dalej jest postacią, która mi się bardzo spodobała. To chyba jest najbardziej subiektywny pick z całej listy, bo resztę starałem się oceniać za różne walory, a Ulyssesa trochę podciągnąłem do góry z prostej przyczyny, że mi się po prostu najzwyczajniej w świecie spodobał. I chociaż może nie wszystko zostało jeszcze spełnione z mojej wizji w głowie, jak ta postać według mnie powinna wyglądać, to dalej myślę, że no po prostu mi się spodobał. No fajny jest, fajny z nią ziomek i jestem ciekaw po prostu, jak to, że będzie wrzucał do grupy. Podoba mi się jego takie suche poczucie humoru, bo on dodawał często takie swoje teściki, tak bym to nazwał. No fajny z nią jest ziomal i tyle. Lubię go, najzwyczajniej w świecie go po prostu lubię. Dalej. Miejsce 6. Jedyna postać, która wyłamała się z początkowej piątki. Początkowa piątka chyba jednak podbiła świat, co? Toshiko Kaiura. Jest to jedna z 5 postaci, które znalazły się na samym początku gry. Z tą grupą poznawaliśmy resztę i chyba te postacie, nie wiem czy dzięki temu, czy dzięki po prostu temu jakie są, no podbiły rankingi. Widziałem, że dużo osób całą piątkę, mam na myśli Wolfganga, Grace, Ewę, Daemona oraz Toshiko wychwalali. No może nie Daemona, ale no mimo wszystko Daemon też miał swoich fanów. No i coś w tym jest, bo rzeczywiście z całej piątki 4 osoby trafiły do top 5, a cała piątka znalazła się w top 6. Także coś w tym jest. Toshiko ogromne zaskoczenie. Spodziewałem się Hiyoko i co najlepsze dostałem Hiyoko, ale w takim wydaniu, że po prostu szczena opada. Toshiko wypada w swojej zouzowatości bardzo naturalnie i szczerze powiedziawszy, chociaż Hiyoko Sayonji polubiłem po czasie, trochę dorosłem do zrozumienia jej postaci, to muszę przyznać, że pomimo tego zrozumienia, moje pierwotne założenie jednak było dobre. Hiyoko została po prostu napisana po macoszemu trochę, potraktowana, bo Toshiko ma dosłownie te same cechy co Hiyoko. Co prawda nie ma tych samych motywacji, bo Hiyoko była napędzana strachem o swoje życie, wieczną walką z pogonią za tradycyjnymi wartościami rodzinnymi. Toshiko w sumie nie ma na razie jeszcze takiego, no tutaj mamy tam jakiś zalążek tego, co tam nią kieruje, ale jeszcze nie poznaliśmy jej dobrze jako jej backstory i tak dalej. No ale na ten moment ona spełnia się w byciu Zouzou, spełnia się w byciu świetną matchmakerką, czyli swatką, naprawdę. Cały czas gdzieś tam próbuje coś tam mówić, że partnerem to, po prostu czuć jej talent, to jeszcze po prostu wypada bardzo fajnie, jeszcze te tajemniczo zasłonięte usta cały czas, no jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No podejrzewam, że to nie jest jakiś mega plot twist, bo ona chyba nie zasłania tych ust w ten sposób, że inne postaci nic nie widzą, więc jakby miała, nie wiem, usta zszyte albo, nie wiem, zęby wystające, to chyba by ktoś to zauważył, a może trzyma to tak blisko, nie wiem. No tak się to pomijając, jako taki mały szczegół, no według mnie bardzo fajna postać, naprawdę chyba największe pozytywne zaskoczenie całego tego rankingu, bo wobec niej nie miałem żadnych oczekiwań, byłem wręcz pewien, nawet byłem taki wręcz przekonany, że gdy zacznę ten ranking, to dam ją, wrzucę ją na 16 miejsce i potem się pozostałe 15 zajmę, a tutaj zaskoczenie 6 miejsce i naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ją bardzo lubię. Świetna jest Toshiko, świetna. Dalej. I od samego początku, już od tej niewinności, co ciekawe, to czego ja w ogóle nie przyjąłem jakoś do wiadomości, ona ma 14 lat. 14 lat. Ja myślałem, że ona tak młodziutko wygląda, ale ma 19. Ja już byłem wręcz tego pewien, że ona ma 19. Ma 14 lat. Dzieciaczek w porównaniu z resztą. Dzieciaczek. Niebywałe. Świetna postać. Dalej, miejsce 5. Kolejna z piątki. Ewa Tsunaka, Ultimate Kłamczucha. Tutaj troszkę mieszanina uczuć. Muszę przyznać, bo z jednej strony bardzo mi się podoba jej postać. W sensie, no ciężko, żeby się nie podobała. Kłamczucha, manipulantka trochę. Chociaż nie wiem, o co chodzi z tym jej talentem, bo ja mam wrażenie, że ona nie chce kłamać. Nie wiem, mam takie wrażenie, że ona nie jest... że ona nie jest taką typową kłamczuchą, że haha, XD, jestem Kokichi, XD, it's a lie, bla bla bla. Ona po prostu realnie nie wyczułam o niej aury kłamstwa.
ona sama wydaje się nie być jakoś taka za bardzo zadowolona z tego swojego talentu. Jakoś nie odczułem, żeby tak się pyszniła tym, że ten talent jest tym ultimate kłamcą. Aczkolwiek do pewnego momentu bym nawet jej nie dał jakoś bardzo wysoko, ale muszę przyznać, że końcówka mi się ponownie spodobała, bo jako jedyna z grupy, znaczy no jako jedna z dwóch ostatecznie, bo potem się dołączył Damon, ale jako pierwsza z grupy zauważyła coś, co ja uwielbiam w takich grach zauważać, że no będziemy się zabijać. To nie jest przedszkole, to nie jest wycieczka. Jesteście cholernymi ultimate'ami, będziemy się zabijać i dobrze o tym wiecie. To jest... Myślę, że ten dialog jej to jest, no, w sumie 3 ulubione moje sceny z procesu. Pierwsza to jest dialog, a właściwie monolog Wolfganga. Druga to jest irytacja Damona, taka ogólna, cała procesowa. A trzecia to jest właśnie słowa Ewy dotyczące tego, że ultimaci są zbyt pyszni, zbyt zadufani w sobie, żeby nie spróbować kogoś zabić, żeby uciec i dalej spełniać siebie. Super to jest podejście i naprawdę czuję, że ona może szybko odpaść, ale jest niesamowicie fajną postacią. Ciężko się było spodziewać czegokolwiek po tak ciekawym talencie w zabójczej grze, ale naprawdę spełniła oczekiwania moje w pełni. Świetna postać, kolejna, naprawdę ta cała top 6, bo Ulysses jeszcze troszkę jest tak pół na pół, Cassidy, która była wcześniej, jest trochę za mało, żeby wejść w te progi, ale ta top 6 to według mnie są postacie S-tierowe, jak nie SS-tierowe. Naprawdę, jestem aż zaskoczony, jak niektóre mi się z nich spodobały. Także fenomenalnie. Tak jak kłamczuszka nasza, no jestem ciekaw bardzo, w którą stronę będzie szła, czy ona będzie próbowała jakoś pomóc Damonowi, bo na początku nie widziałem ich interakcji za bardzo rozwiniętych, teraz jestem pewien, że tak naprawdę mogą być swoimi jedynymi sojusznikami. Może nie takimi sojusznikami, którzy będą razem rozwiązywać krzyżówki, malować sobie paznokcie i jeść razem śniadania, ale takimi sojusznikami, którzy będą musieli przetrwać w bardzo nieprzyjaznym otoczeniu. Chociaż bardzo nieprzyjazne otoczenie to jest bardzo mylne stwierdzenie, bo wydaje mi się, że pomimo to, że Damon i Ewa trochę się odłączyli do grupy już na samym początku, to myślę, że dużo osób z grupy dalej będzie nad nimi tak skakać i nad nimi druchać. Myślę, że taka Diana, że taka Eloise, taka Ingrid dalej będą coś tam próbowali jakoś zadajać, tak żeby ten konflikt się nie rozgrzewał dalej, nie zaogniał. Także, no jestem ciekawy po prostu, jestem najzwyczajniej w świecie ciekawy. Dalej. Miejsce 4, jedyna osoba, która w top 5 nie była, czy w startowej 5 była, ale z jednej strony zaskoczyła, ale z drugiej strony spodziewałem się, że tak go polubię. Jett Dawson. Perfekcyjny comedy relief, perfekcyjny ziemniak, ponownie, jak Cassidy, z tym, że w jego żyłach płynie szansa na dużo plot twistów. Kto się kryje pod kostiumem? Czy jest na pewno taki groźny, jak ją wygląda? Co tak naprawdę, no bo on niby jest po wypadku, nie? Dlatego on niby jest zasunięty. Ale co tak naprawdę jego postać będzie planowała? Bo nie odczułem go jako takiego typowego ziemniaka tylko od pośmiania się. Mam wrażenie, że trochę uczestniczył i w sprawie, i w śledztwie, i chociaż tak śmiesznie reagował i dużo krzyczał, to mam wrażenie, że jakoś tak coś więcej od siebie zaprezentuje. No i nie wiem. Szczerze to nie wiem, co za bardzo o nim dodać, po prostu czuję wobec niego ogromny potencjał i czuję, że zestawianie go tak wysoko w rankingu jest świetną inwestycją na przyszłość. Z wszystkich postaci myślę, że on ma największy potencjał, żeby jakoś w jakiś ciekawy sposób zaskoczyć i że pomimo wielu plot twistów, które nas na pewno czekają, to Jett Dawson ostatecznie zostawi nas otwartymi szeroko ustami i ze zdziwienia na zasadzie, że wow, ale odwalił manianę. Tak myślę. Czy tak będzie? Zobaczymy. Liczę na niego, bo uwielbiam go. Uwielbiam jego poczucie humoru, uwielbiam jego voice actora, uwielbiam sposób, w jaki trochę wrzuca takiego śmieszkowania, a po chwili jest trochę bardziej poważny. Naprawdę bardzo fajna postać, którą też od razu polubiłem. Miejsce 3, czyli brązowa medalistka. To ostatnia postać kobieca, swoją drogą. Grace Madison. Ultimate Golfistka. No jak wiecie, ja jestem fanem postaci Miu. Lubię postać Miu i Rumę. Ale Grace, no spodziewałem się, że to będzie taka postać, która będzie starała się iść w tę stronę, ale będzie taka męcząca i tak dalej. Szczerze, mam wrażenie, że to będzie postać, która dosyć szybko odpadnie również, ale będzie dużo robiła. Patrzcie, że to ona została 2 razy porażona, bo ona podejmowała jakieś akcje. Patrzcie, że to ona rzuciła się Atozu i to ona dostała kulkę.
Patrzcie, że to ona tak naprawdę pobudza te postacie, zrzuca kubeł zimnej wody na nich, kiedy to potrzeba. To nie jest taka zwykła trzykaczka, która po prostu twórca sobie wymyślił jakieś najbardziej obelżywe obelgi i po prostu rzuca nimi losowo, rzucając kostką na biurku i takie okej, teraz obrażam twoją matkę, a teraz ta postać obrazi, Grace obrazi psa kolegi twojego chomika. Nie. Ona obraża celnie, punktuje, ma swoje powiedzonka, jest przepiękne, ale przede wszystkim ona jest cudownie celna, zabójcza i poza tym przede wszystkim według mnie ona działa w taki sposób, że to nie są puste słowa. Ona tymi słowami naprawdę realnie punktuje i sprawia, że ta gra jest ciekawsza. Naprawdę tak uważam. Świetna postać. Naprawdę bardzo mi się spodobała i jestem w szoku, bo, no mówię, kompletnie się nie spodziewałem, że to będzie aż tak fajna postać. Totalne zaskoczenie. Od samego początku, odkąd ją poznaliśmy w schowku, w tej spiżarce, aż do samego końca, gdzie tam się rzuciła na Taotozu. Niesamowita. Niesamowita laska. Co ciekawe, jest coś, czego tutaj absolutnie się cieszę, że nie zostało ostatecznie przerzucone. Wybaczcie. Co nie zostało do niej przerzucone, czyli mianowicie nie dostaliśmy postaci, która ma jakieś takie... Jest pystrata, ale... Jak zazwyczaj jest taki jakiś archetyp dziwny robienia takiej postaci. Jestem pystrata, ale też jak na mnie krzyczysz, to się boję. Jestem pystrata, ale jak się mi postawisz, to coś tam, nie? To jest taki standardzik. Zawsze jest jakiś ale. U nich nie ma ale. Ona jest po prostu pystrata i tyle. Królowa. No i podium, srebrny medalista, który też wam od razu przedstawi złoty medalistę. Damon Maitsu. Możecie go kochać, możecie go nienawidzić, ale według mnie dostaliśmy w końcu protagonistę, z którym nie tyle co łatwo się utożsamić, ale z którego łatwo jest polubić albo znienawidzić. Myślę, że dosłownie Damon to będzie taki trochę Nagito, trochę Kokichi, jeżeli chodzi o fandom i podejście do niego. Myślę, że ludzie go będą albo uwielbiali, albo nienawidzili. Zadufany w sobie, wkurzający się na swoich kolegów z klasy, że są niekompetentni i nie umieją myśleć. Odważnie mówiący o swoim, pewny siebie. No według mnie, dla mnie Giga Chad, świetna postać, ponownie. Naprawdę jestem pod ogromnym szokiem, jak ciekawa jest jego postać, bo spodziewałem się początkowo, że to będzie taki, no, dosyć pewny siebie, ale ostatecznie będzie dmuchał ten balonik drużynowy, grupowy, że aj, dobra, współpracujmy. Nie, on powiedział, słuchajcie, Ewa ma rację, chyba was podgrzało ludziska, będziecie się zabijać i przestańcie sobie wmawiać coś innego, bo jesteście naiwniaki i tyle. To jest, kurde, chłop z jajami. Naprawdę. Superancki jesteś, Damon. I myślę, że jego rozwój, myślę, że jakiś rozwój będzie, no bo oczywiście myślę, że nie będzie takim po prostu dupkowatym egoistą przez 6 rozdziałów, zakładając, że nie zabije, ale myślę przede wszystkim, że dostaliśmy właśnie postać, z którą wyjątkowo ciężko się utożsamić, na zasadzie, no, protagoniści rompowi zazwyczaj to były takie bardzo czyste płótna, na których gracz miałby szansę się jakby rozpisać i poczuć siebie w postaci. Ja myślę, że to jest złe podejście, czy to jest dobre podejście na jakąś jednorazową przygodę, ale dalej utrwanie tego schematu i dostawanie takich ciapciowatych protagonistów jest trochę utarte i nudne. Na to Damon jest powiewem świeżości i to powiewem świeżości w ciekawą stronę, bo ja dalej uważam, że można się z nim utożsamić. Może nie tak jak z jakimś Nagito, Makoto albo Hajime, aczkolwiek da się, ale przede wszystkim jest bardzo świeży i bardzo ciekawy. Bardzo. Naprawdę. No ja jestem bardzo oczarowany jego postacią i nie mogę się doczekać, jak będzie dalej się poszerzał konflikt z grupą, który rozpoczął. No i ostatni. Brak słów. Brak słów. Czekałem na dobrego prawnika i miejmy nadzieję, że prolog będzie tylko początkiem pchnięcia się deweloperów i pisarzy z Project Eden Garden w pisaniu postaci. No bo dostaliśmy... Bardziej gardło. Bo dostaliśmy prawnika według mnie idealnego. I według mnie osoby, które broniły prawników z innych fanganów, nie chcę tutaj rozpętywać jakiegoś takiego
wojny słownej, ale słuchajcie, zadajcie sobie pytanie, czy według was nie da się zrobić takiego prawnika? Czy według was nie tego właśnie oczekujecie? Wysoki, elegancki, reprezentacyjny, pewny siebie, wypowiadający się z wysoką elokwencją, mający bardzo bogaty zasób słownictwa, prawnik od A do Z. Gotowy zwracać uwagę na to, na co zwróciłby uwagę każdy prawnik. A przede wszystkim, w momencie, kiedy mógłby już siedzieć cicho, bo sprawa została rozwiązana, on jeszcze musiał nacisnąć na swoje. Czyli mamy ten element zaufania w sobie. Niesamowita postać. Niesamowita. Na pewno już teraz, chociaż ciężko ocenić po prologu, jak mówię, może się jeszcze dużo zepsuć, ale na pewno na teraz pretendent do moich all-time favorites postaci fangranowych, które mogłyby spokojnie zasilić szereg. To cała obsada by mogła, według mnie to bardzo dobre zbiorowisko postaci. Zresztą no widać z jakim kosztem zostały wykonane te postaci i jak bardzo rompowy był ten cały prolog. Ale cudowna postać, naprawdę. Nie wiem, co wam mogę powiedzieć. Spełnił każde moje oczekiwanie. Bałem się do momentu, kiedy weszliśmy na salę procesową, zaciskałem zęby, wstrzymywałem oddech. Zastanawiając się, kurde, czy to będzie to? Było. Dokładnie takiego prawnika sobie wyobrażałem. Kompletnie nie spodziewałem się, że dostajemy tak dobrego prawnika. I nawet nie miałem wobec niej oczekiwań. Pomyślałem sobie, dobra, to będzie pewnie... Nie ma co się nawet napalać, bo to może być nie wypał, będzie tylko zawód. Dobrze, że się paliłem, bo zostałem zmieciony z planszy. Nie wiem, czy będziecie mieli takie same zdanie o Wolfgangu, ale według mnie dialog, jego monolog, plus całokształt, no dosłownie genialna postać. Naprawdę genialna. Nie wiem, co powiedzieć. Zapkało, brak mi słów. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie prowadził, szczególnie, że to może być antagonista. To jest najciekawsze, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy protagonistą, historia jest z naszej perspektywy, to myślę, że no Wolfgang mi też się kojarzy tym swoim poczuciem sprawiedliwości z inną postacią, uwielbianą przeze mnie, z inną Fangrana. Oj, oczekuję bardzo. I to tyle, moi drodzy. Nie będę się już rozgadywał, i tak się rozgadałem troszkę więcej niż się spodziewałem, jak zawsze. Dajcie znać, jaka jest wasza topka. Jeżeli macie ochotę, rozpiszcie cały ranking. Jeżeli nie, to dajcie tylko swoje ulubione punkty. Albo najmniej lubiane. Ja wszystko przeczytam, ale pamiętajcie, że nie na wszystko odpowiem, bo po prostu tutaj macie już moje zdanie. Wasze zdanie... Na wasze zdanie możecie sobie zareagować. Ale zobaczymy, jak to będzie. Także nie martwcie się, wasze komentarze są czytane. Zawsze to powtarzam, bo... Aż mi głupio się robi, jak czasami osoba się rozpisuje na tacie ścian tekstu, a ja nawet nie odpisuję na to, ale wiecie, że ja to czytam. I po prostu czasami nie mam nic do dodania. Tutaj macie moje zdanie, wy przedstawiacie swoje, miło mi. Dziękuję za ranking i tyle. Także tak to wygląda. No i cóż, no czekamy na pierwszy rozdział, czekamy, ajajaj, jak ogromnie czekamy. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za te cudowne 7 odcinków czystej przyjemności. Wpadajcie na moje socjalki, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Wpadajcie na socjalki w opisie. Przede wszystkim zapraszam was na mojego Twitcha od poniedziałku do piątku, streamy od 17. No i cóż, do zobaczystka, ludziska. Do zobaczystka w innych seriach, które wracają już od jutra. I do zobaczystka po prostu wszędzie, gdzie się da. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.